Witam wszystkich na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie i zobaczymy, dlaczego osoba, o której myślicie, się nie odzywa, jakie są przyczyny, skutki tego. Zobaczmy najpierw, co się wydarzyło, że ta osoba przestała się do Was odzywać. Co takiego się wydarzyło, że ta osoba przestała się odzywać? Już wyciągniemy 3 karty. Dlaczego ta osoba się nie odzywa? Mamy 7 pentakli. Mamy wisielca. I mamy 2 kielichów. Pierwsza karta to 7 pentakli. Ona mówi o tym, że jest jakieś oczekiwanie na efekty. To karta też cierpliwości, a więc możliwe, że ta relacja nie daje też oczekiwanych rezultatów. Pojawia się tutaj pewne rozczarowanie, że coś nie dojrzewa tak, jak się tego spodziewano, tak? Ta osoba mogła zatrzymać się, by ocenić, czy warto dalej inwestować w tą relację. Być może weszła właśnie w taki tryb obserwatora. Przestała działać, czekając na to, że coś samo się tutaj wyjaśni, tak? Oczekuje na rezultaty jakieś. Karta wisielca mówi o rezygnacji właśnie z tych działań, zatrzymaniu się i zmianie też perspektywy spojrzenia na relacje w inny sposób, więc ta osoba mogła świadomie zdecydować się na zawieszenie tego kontaktu. Jej sposób jakby widzenia tej relacji uległ pewnym zmianom, tak? Także tutaj czuje się ona jakby w zawieszeniu, może jest też uzależniona od jakiejś innej sytuacji, która ją po prostu blokuje do działania w Waszym kierunku, tak? 2 kielichów to karta przede wszystkim związku i porozumienia. No i ona tutaj może sugerować, że jest ta emocjonalna więź, albo była też ta emocjonalna więź, ale była też za intensywna, może zbyt szybko się tutaj rozwinęła, albo mógł pojawić się też ktoś inny, tak? Tutaj w tej 2 kielichów może symbolizować taki konflikt lojalności, tak, że jest jakaś nowa lub równoległa też relacja. No ewentualnie ta osoba zrozumiała, że nie jest gotowa na jakieś głębsze zaangażowanie, chociaż te uczucia tutaj są, tak. Więc tutaj ewidentnie widać, że ta osoba zatrzymała się w kontakcie, bo nie widziała jakichś efektów, jakich oczekiwała, tak? Przeszła tutaj w stan takiego wycofania. Być może związała się emocjonalnie z kimś innym, albo uświadomiła sobie, że nie chce głębszej relacji, tak? Nie było to takie przypadkowe milczenie, tylko efekt takiej przemyślanej decyzji, tak? Z poczuciem takiego rozczarowania, konieczności jakby zatrzymania się i przewartościowania jeszcze raz tej relacji. Zobaczmy w takim razie, co kieruje tą osobą.
Może jakieś lęki, przekonania. Zobaczmy, czy unikanie konfliktu może. Co kieruje tą osobą? Mamy 10 buław. Mamy 3 kielichy. I mamy 3 miecze. Być może ta osoba bierze na siebie zbyt wiele emocjonalnie lub też życiowo, może ma skłonność do przytłaczania się jakby własnymi zobowiązaniami, na przykład względem rodziny czy pracy, no, czy też innych relacji. Może czuć się odpowiedzialna też za wszystkich, ale przy tym zaniedbywać siebie. Może też boi się nowych zobowiązań, no bo już za dużo jakby dźwiga, tak? Tu jest skłonność do przeciążania się i uciekania w milczenie, ale w takiej formie ochrony siebie, tak? Trójka kielichów może mówić o tym, że ta osoba potrzebuje więcej takiego luzu, przyjemności, jakichś niezobowiązujących kontaktów, może uciekać od takich głębokich relacji, emocji do bardziej bezpiecznych interakcji towarzyskich. No, albo też traktować relacje bardziej jak zabawę, przyjemność, czy chwilę takiego wytchnienia, a nie jako trwały związek, tak? Więc w tej osobie może być takie unikanie głębokiego zaangażowania się na rzecz właśnie lekkich jakichś relacji, emocjonalnych przyjemności, czyli flirt na przykład, tak? Coś bardziej na luzie. Trójka mieczy sugeruje jakąś głęboką ranę emocjonalną, która może wpływać na decyzję tej osoby. To może być jakaś niewyleczona przeszłość, może rozstanie, zdrada, zawód albo nawet strata kogoś, tak? I z tego powodu ta osoba może chronić siebie przed kolejnymi zranieniami, stąd jest być może ten chłód, dystans albo właśnie odcięcie się od pewnych rzeczy, więc tutaj może być pewna nieufność, jakaś trauma miłosna, no i taki mechanizm właśnie obronny, tak, tej osoby. Więc tutaj pokazuje się u niej takie przeciążenie jakieś życiowe, które wskazuje na to, że ta osoba nie bardzo ma ochotę zajmować się tymi uczuciami, angażować się głęboko w jakąś relację. Unika tu przede wszystkim tej właśnie głębi emocjonalnej, woli takie relacje bardziej lekkie, łatwe, bez zobowiązań. No i to może być spowodowane tym, że pojawia się u niej ten strach przed kolejnym zranieniem, tak? W efekcie ta osoba stosuje taką emocjonalną ucieczkę, tak? I broni się przed bliskością. Zobaczmy może w takim razie, co Was blokuje. Czy jest coś, co wpływa jakby z Waszej strony na ten kontakt? Co z Waszej strony tutaj blokuje ten kontakt? Mamy pazia pentakli. Króla mieczy.
i kartę gwiazdy. No, z Waszej strony tutaj pokazuje się potrzeba bezpieczeństwa i pewnych konkretów w relacji, więc możecie nie chcieć bawić się w coś, co nie rokuje jakby na przyszłość, tak? Pokazuje się tu duża ostrożność i czekanie jakby na te realne oznaki zaangażowania ze strony tej osoby, zanim ruszy się do przodu. Tutaj może być taki warunek jakby postawiony podświadomie, żeby jeżeli da się coś od strony tej osoby, pojawi się coś realnego, to wtedy jest możliwość ruszenia z tą relacją dalej, tak? Tu jest duża ostrożność i trzymanie się jakby swoich wartości, standardów, niechęć do inicjowania czegokolwiek, co nie będzie miało solidnych podstaw. Król mieczy może wskazywać, że jesteście jakby w trybie obserwatora, nie okazujecie też tych emocji na zewnątrz, kierujecie się tutaj przede wszystkim rozumem, analizą, dystansem. Możecie być też postrzegani jako osoby takie niedostępne albo też niezainteresowane, choć niekoniecznie tak jest naprawdę, tak? Tutaj jest bardzo logiczne podejście do relacji, być może też właśnie ukrywanie tych swoich emocji i chęć jakby zachowania kontroli, godności, nawet jeżeli miałoby to powodować brak tego kontaktu. Gwiazda sugeruje, że czekacie na coś większego, coś głębszego, prawdziwszego w relacji, tak? Może marzycie tutaj o odnowieniu tego kontaktu, no ale robicie to bardzo tak mentalnie, nie fizycznie, z pewnego dystansu, tak? Być może też postanowiliście przestać jakby naciskać na tę osobę, bo uznaliście, że nie warto gonić za kimś, kto nie widzi jakby waszej wartości. Więc tutaj pokazuje się taka tęsknota połączona z pewnym dystansem, tak? Postawa taka, że jeśli miałby wrócić ten kontakt, to powinien on wrócić jakby sam z siebie, tak? Bez waszej inicjatywy. Więc tutaj jest przede wszystkim duża ostrożność, analizowanie też całej sytuacji z waszej strony i pewien dystans. Tutaj jakby z waszej strony jest oczekiwanie na to, że pojawi się coś trwałego, stabilnego, godnego zaufania, tak? Nie jesteście tutaj całkowicie zamknięci na tą osobę, ale nie chcecie dać się wciągnąć w coś niepewnego, czy też jednostronnego, tak? Zobaczmy teraz, jakie czynniki zewnętrzne mogą wpływać na tą ciszę z jego strony. Czy są jakieś czynniki zewnętrzne, które wpływają na tą osobę z zewnątrz, tak? Że ona nie podejmuje tego kontaktu. I mamy 9 buław. Mamy rycerza pentakli. I 5 kielichów. Pokazuje się, że ta osoba jest w trybie takiej obrony, gotowości
do walki, dużej ostrożności, ale nie do otwarcia się. Ta osoba może być otoczona jakąś sytuacją, która wymaga ciągłej obrony, ciągłej czujności. Być może ma wokół siebie jakąś napiętą atmosferę. Może to być konflikt rodzinny albo jakaś niedokończona sprawa z inną osobą, inna relacja, czy może jakaś sprawa rozwodowa. To karta, która mówi, że ta osoba ciągle spodziewa się z zewnątrz jakiegoś ataku, być może jest raniona i wycofana, ale mówi też o tym, że ta osoba nie chce się temu poddawać, tak? Więc być może jakaś sytuacja lub też jakaś osoba zmusiła ją do tej ciągłej defensywy, przez co ona jakby nie ma siły na pełne otwarcie się emocjonalne. Rycerz Pentakli może wskazywać na jakieś obowiązki zawodowe lub finansowe, które bardzo pochłaniają tą osobę. To również symbol osoby, która działa bardzo powoli, ostrożnie, która nie chce podejmować jakby ryzyka, jeżeli nie będzie miała solidnych podstaw. Więc tutaj możliwe, że ta osoba weszła w taki tryb zadaniowy, czyli praca, obowiązek, codzienność, a cała reszta jakby na później, tak? Zamyka się jakby ta osoba w działaniu, unikając przy tym uczuć, okazywania tych uczuć, emocji. No i piątka kielichów to mamy tutaj silny jakby sygnał jakiejś straty, którą ta osoba jakby nadal przeżywa. Być może właśnie wcześniejszej relacji lub też jakiegoś wydarzenia. Wcześniej mieliśmy tu też trójkę mieczy, więc tutaj nie widzi, co jeszcze może się wydarzyć, bo skupia się przede wszystkim na tym, co poszło nie tak. Być może właśnie w jakiejś wcześniejszej relacji lub też w jakimś kontakcie też z Wami. Może czuć tutaj pewien wstyd, czy też rozczarowanie sobą albo też sytuacją, no i z tego powodu jakby nie ma odwagi na ten kontakt. Tutaj jakby przeszłość wciąż boli tą osobę i trzyma ją w miejscu, tak? Możliwe jest właśnie to poczucie winy lub jakaś emocjonalna stagnacja, więc tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o te wpływy zewnętrzne, to ta osoba jakby broni się przed światem, przed ludźmi. Mogą to być jakieś właśnie nierozwiązane relacje, czy też toksyczne otoczenie, w którym jest, czy jakieś konflikty, które mają miejsce w życiu tej osoby. I ta osoba zamyka się w pewną właśnie rutynę, czyli praca, obowiązki, brak czasu i przestrzeni jakby na te emocje i uczucia. No i mamy tutaj jakąś sytuację, która tą osobę mocno blokuje, utrzymuje ją jakby w poczuciu pewnej straty. Tu jest jakaś niezakończona przeszłość, albo też jakieś ogromne rozczarowanie, które wciąż trzyma tą osobę, tak? Zobaczmy teraz, co ta osoba, co ona myśli na temat tego braku kontaktu. Czy czuje się jakoś winna, obojętna, czy nie wiem, usprawiedliwiona. Zobaczmy, co ona myśli, ta osoba, o tym, że nie ma kontaktu. Mamy 9 kielichów. Kartę diabła. I kartę 3 pentakli.
Dziewiątka kielichów może mówić, że ta osoba czuje się względnie komfortowo z tym, że nie ma kontaktu. Może myśleć, że jest jej tu teraz dobrze, ma pewien sposób, nie musi się być może tłumaczyć z niczego. Może też zaspokajać jakby swoje potrzeby gdzie indziej. No niekoniecznie w jakiejś innej relacji romantycznej, to może być na przykład praca, znajomi czy jakaś rozrywka. Tu się pokazuje, że ta osoba jakby nie czuje przymusu działania, bo jakby ta sytuacja jej tutaj pasuje, tak? Diabeł natomiast może mówić, że mimo tego pozoru tutaj, tego luzu, to ta osoba czuje się w jakiś sposób uwięziona, a więc może tutaj równocześnie myśleć o Was w jakiś sposób obsesyjny, ale nie potrafi tego przełamać, tak? Może odczuwać tutaj pewną pokusę, żeby się odezwać, ale świadomie jakby się powstrzymuje, bo wie, że wtedy musiałaby się wciągnąć w to bardzo emocjonalnie, a wcześniej widzieliśmy tą dużą blokadę emocjonalną, więc tutaj możliwe, że ona kontroluje tą sytuację, trzyma ten kontakt na dystans, no bo boi się przede wszystkim własnych reakcji lub własnych pragnień, tak? No i w trójce monet mamy tutaj taką informację, że jakby z jednej strony ta osoba docenia to, co było, może uważać też, że coś z tego mogłoby być, z tej relacji, ale traktuje to bardziej analitycznie niż emocjonalnie, tak? Może też obserwować z dystansu, oceniać, czy warto do tego wracać, czy będzie to konstruktywne, czy będzie to miało sens. Być może też myśli, że na razie nie ma jakby odpowiednich zasobów na to, żeby to odbudować, no ale też nie przekreśla tej relacji, tak? Może się zastanawiać, czy ta relacja ma jakąś wartość, ale nie jest jeszcze gotowa na to, żeby coś z tym zrobić, tak? Więc tutaj pokazuje się, że ta osoba nie działa, bo wygodniej jest jej trzymać jakby wszystko na dystans. Mimo że tutaj wewnętrznie jest emocjonalnie związana, to i rozdarta jakby pomiędzy tą pokusą tego kontaktu, to jest też ta potrzeba jakby kontroli tutaj się pokazuje. Zobaczmy, co jeszcze może się między Wami wydarzyć. Jakie są jeszcze możliwe działania w najbliższym czasie między Wami? I mamy piątkę buław. Mamy kartę kochanków. I kartę śmierci. Tutaj pokazuje się, że między Wami istnieje lub też pojawi się jakiś konflikt interesów, jakieś starcie też pomiędzy Waszymi pragnieniami lub pewnymi wartościami, które cenicie. Może to być forma takiego nieporozumienia, jakiegoś napięcia, kłótni, niezgody, nawet jeżeli ona nie zostanie wyrażona wprost, czyli jedna z osób może myśleć, mieć ten konflikt wewnętrzny, że coś tutaj nie gra, tak? To, co Was dzieli, wciąż jest jakby aktywne. Emocje są pod tą powierzchnią i one mogą w każdej chwili wybuchnąć, więc może tutaj dojść do jakiejś formy
konfrontacji, czy też wewnętrznej, czy też zewnętrznej, może rozmowy, może zderzenia jakiejś energii po prostu bez słów i może być ta forma takiej właśnie konfrontacji albo bezpośredniej, albo też w formie przemyśleń własnych. Kochankowie to karta, która pokazuje, że między Wami nadal istnieje ta emocjonalna więź, nawet jeżeli coś jest bardzo skomplikowane lub też boli, tak? Oznacza taki moment decyzji, bo karta kochanków to często wybór, czy warto, czy moje serce jest gotowe pomimo lęku, czy zdecyduje się na coś, tak? Więc może tutaj zapowiadać, że jeszcze spotkacie się w jakiejś sytuacji, która zmusi Was do tego wyboru, tak? Jest tutaj możliwe w najbliższym czasie spotkanie, jakiś emocjonalny konflikt, nie konflikt, tylko kontakt, albo też poczucie takiego dojścia do sedna sprawy, do prawdy. Więc może się pojawić to pytanie, czy powinniśmy być razem, czy też osobno. No i karta śmierci, więc coś w tej relacji na pewno się skończy, ale to może oznaczać zarówno definitywny koniec, albo też taką głęboką przemianę, tak? To może oznaczać moment, w którym nic nie będzie takie samo, tak? Albo obie strony się zmienią i mogą zacząć od nowa, no albo dojdzie do rozstania już na dobre, tak? Więc coś tutaj musi jakby umrzeć, by mogło się narodzić ponownie. Więc z karty wynika, że relacja wejdzie jakby w taki punkt zwrotny. To już nie będzie jakby powrót na starych zasadach, tak jak dawniej, ale możliwa jest jakby transformacja, definitywne albo rozstanie, albo też wybór, bo tutaj pokazuje nam się w karcie kochanków ten wybór, czy zostajemy ze sobą dalej, ale już na całkiem innych zasadach, czy będzie to po prostu definitywne rozstanie, koniec tej relacji, tak? Więc tutaj jak najbardziej pokazuje się, że ten kontakt, jeszcze wydarzenia jakieś między Wami tutaj pojawią się, ale doświadczycie pewnego napięcia, konfrontacji pewnej, czy też bezpośredniej, czy takiej wewnętrznej w postaci przemyśleń tej sytuacji i zostaniecie jakby postawieni przed emocjonalnym wyborem, tak? Bo tutaj uczucia nie zniknęły, ale trzeba będzie zdecydować, co dalej zrobić z tą relacją. No i nastąpi ta przemiana, która jakby zamknie jeden rozdział na dobre, po to, by albo pójść w coś całkiem nowego z inną osobą, no albo też dać sobie jeszcze tą szansę, ale już na całkiem innych zasadach, tak? Coś tutaj dobiegnie jakby końca. To wszystko, co mam dla Was w tym czytaniu. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.